Okej, następna sesja Zagrajmy w NOLF. Tu będzie bardzo krótka sesja. I to będzie kontynuacja naszej ucieczki z Berlina samolotem do Londynu. Na początek mamy wprowadzenie. Widocznie pogoda jest bardzo ładna na lot. Nie musimy się niczego obawiać. Jakże miło. I pamiętamy wcześniejsze podsumowanie, czy nie, to nie było podsumowanie, to było wprowadzenie do tej misji. Pamiętamy z poprzedniej sesji, wobec doktora Szenkę musimy być bardzo grzeczni i posługiwać się, czy pozyskując informacje musimy być dosyć niebezpośredni. Dlatego nie możemy wykorzystać tej opcji. Oczywiście to wszystko po to, żeby dostać materiał wywiadowczy. What about your wife? Will she be joining you in England? O, jaka szkoda. Pardon me, I must get used to speaking English. My wife died 2 years ago. My condolences, Doctor. I wasn't aware. There's no mention of her demise in our files. It was not made public. There was an accident at the laboratory during an experiment. She was killed. You are familiar with w ośrodku badawczym powodowaliście, że kozły wybuchały. Quite so. I was O, no. the head of the To by pasowało, no. biological research team. Biological explosives? Sounds rather outlandish, frankly. Perhaps, but also very real and very dangerous. Imagine an undetectable chemical reagent which can be injected into a living host. The reagent causes a reaction in the organism that culminates in a massive Okej, to jest dosyć ciekawe, ale mam inne pytanie. Co u diabła skłoniło ciebie, żebyś stworzył coś takiego? Nie wiem, czy gościu siedział w laboratorium, przelewał jakieś chemikalia i tak nagle pomyślał, a co by było, gdyby ludzie wybuchali? To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to kiedykolwiek było wyjaśnione. Dlaczego u diabła on takie coś zrobił? Albo nie wiem, czy mu zapłacili za to, czy go zmusili do tego? Tyle pytań. I po raz kolejny musimy wykazać się otwartym umysłem. Właśnie. Wiele lat poświęcił na to, jak zrobić z ludzi bomby. To jest dosyć smutne. Okay. Właśnie, Kate jest teraz osobą o najbardziej otwartym umyśle na świecie. Następnym pomysłem będzie tak, że nie wiem, wybuchające domy czy coś w tym stylu. Świetnie. I tymczasem okazuje się, że mamy jakichś gości. We are in position. You know what to do, Sonny? Yes, sir. Initiating docking procedure and jamming our communications. Get up, laddies. We're going aboard. Was ist los? I'm not sure. Stay here while I investigate. Keep this door locked. I żeby misja nie była za prosta, zostaliśmy zaatakowani przez powietrznych piratów. Jak widzicie, wziąłem ze sobą rewolwer i nie wiem po co. Chciałem się pobawić, okej? Na początku... Serio. Okej. Ej, no to było dziwne. Serio. Niby mogli przestrzeliwać, ale... wszystko jedno. Dobra, w tej misji na pewno chcecie uniknąć spadków pancerza, co kompletnie olałem, ale to ja i mogę. Wiecie, jak to jest. Także wziąłem kałacha i chyba tylko po to... Mam wrażenie, że on jest nieco mocniejszy od Hamptona. Chociaż trochę. Teraz czas na zabawę typu hej, nie mam pancerza i muszę sobie z tym jakoś radzić. Wyjechać, proszę. Okej. Jakieś koperty.
Zapomniałem tylko kolesiu temat. Muszę zdecydowanie za dużo straciłem życia. Zapomniałem tylko kolesiu temat. On wychodzi z tego oto kibelka. 96 to nie jest jeszcze zły wynik. Naprawdę chcecie tutaj mieć jak najwięcej zdrowia, ponieważ w następnej sekwencji będziecie musieli się opędzać od dużych ilości przeciwników i to nie będzie dosyć miłe. A tutaj mamy jeszcze chyba jedną z nielicznych okazji, żeby się przejrzeć w lustrze. Sprawdzić, jacy jesteśmy piękni w skórze Kate Archer. Animacja sobie. Dobra. Nie mam pojęcia, co oni robili, że krzesła pofunęły. Co jest ciekawe, psy są nas tutaj. Fizyka. W każdym razie, idziemy dalej. Czasem ten bardzo irytujący moment. This food is terrible. The potato salad isn't bad. It's not potato salad. It's cottage cheese. No i kto powiedział, że złoczyńcy nie mogą być koneserami jedzenia? Okej. Zobaczmy, czy ten trik wyjdzie. Wiedziałem, że... Tutaj co chcecie zrobić, a co próbowałem zrobić, to strzelanie naprzeciw, żeby zabić tego kolesia za zasłoną, gdyż to nie jest żadna zasłona. Może podajcie. Albo i nie. W sumie ja bym nie podchodził. Wyszło, okej. Gdyż te zasłony, te ścianki nie są osłonami w zasadzie. Można przez nie spokojnie przestrzeliwać. No, to chciałem powiedzieć. I trikiem do tego jest przestrzelanie przez tą zasłonę, żeby trafić jakoś tego kolesia lub chociaż go wywabić stamtąd, gdyż znów używają oni tej amunicji rozrywającej, straci się zdrowie, oczywiście ta amunicja ignoruje pancerz. Zatem po raz kolejny to nie jest wesoły moment. Okej. To jest pokój konferencyjny, który, nie wiem, służy także do planowania dominacji nad kontynentami. To nie jest mapa świata, zatem... Co ja w ogóle patrzę? Nie wiem, albo ona jest taka zła, albo ja taki... Nie, dobra, przypomina mi coś. Nie będę się chwalić sobą, jeszcze wyjdzie, że jestem beznadziejny w geografii. Zatem kończymy po prostu test. So much for a lovely, relaxing flight. Jak na potwierdzenie słów dostajemy jeszcze z łokcia w głowę. Genialne. Sleep tight, lassie. You're not going to On jest kill dżentelmenem, nie zabija her? kobiet. Not if she wakes Proste. up. Now look here, you. I'm not gonna butcher a fellow countryman without a specific grudge. If she wakes up, Okay. she can fend for herself. If she dies, then she ain't really a Scot, so I won't feel bad. Now, go get that doctor fella and do a final sweep. Take anything that looks important. Papers, files, whiskey, whatever. Yes, sir. Okej, czas na scenę numer 2. Something's not right. All right, let's go. But some of our men are still aboard. Listen to you crying like a wee girl. They'll have to make do, won't Właściwie they? czemu zostawił tych ludzi? Nie było w zasadzie żadnego pośpiechu. Wakey, wakey. W porządku. W tej scenie mamy limit czasowy, który w zasadzie nie jest aż taki straszny. Mamy także okazję podnieść nowe dokumenty wywiadowcze, które najwidoczniej nieopatrzni agenci Harmu zostawili. I ten pan miał bardzo, bardzo wolny refleks. I co ciekawe, to, że ten Szkot rozpoznał, czy wiedział, że Kate jest także Szkotką, jest wyjaśnione w grze. Można natrafić na dokumenty, które zostawił jakiś agent Harmu i które świadczą o tym, że Harm wie o pochodzeniu Kate, o jej rodzinie i tak dalej. Tak, to tylko ziemia. I
mały glitch. Why not? Well, that's unexpected. Make sure she doesn't land on her feet. Dobra, na początek postarajmy się o odpowiedni utwór muzyczny. Naszym celem tutaj jest złapanie tego oto pana. I nie mam pojęcia, skąd ten koleś pochodzi. Skoro na samolocie nie było żadnych ludzi. Okej. Fuck. Trochę dostał, jeszcze trochę. Naszym celem jest złapanie tego kolesia poniżej, a także odpędzanie się od następnych fal agentów i nie mam pojęcia, co ten koleś robił tak blisko mnie. To całkiem głupie. Co jest bardzo interesujące i bardzo miłe, tak myślę, jest to, że nie musimy eliminować każdego agenta harmu, jaki będzie spadać z tego samolotu. Wystarczy po prostu przetrwać te fale i niezależnie od tego, czy mamy zabić tych agentów, czy po prostu jakimś cudem unikać ich kul, to jest... O rany. Mamy go. Ale często można zobaczyć jeden agent, nie wiem, czy tutaj mi się uda to pokazać, ale czasem udawało mi się zostawiać jednego agenta siedzącego mi na ogonie. Nie wiem, czy dobre sformułowanie. W każdym razie on gdzieś tam krążył, próbował do mnie strzelać i misja tak się kończyła, gdyż zbliżałem się do tego kolesia poniżej. Także strzelanie do nich jest chyba warunkowane tym, jak... Tracę nieśmiertelności zdrowia, ale to powinien być już koniec misji. Przy okazji przerwało nam linię, kiedy dialogową, kiedy Kate grzecznie prosi o spadanie. Właściwie nigdy nie rozumiałem, czemu po prostu nie może zastrzelić kolesia, wtedy po prostu misja okazuje się... kończy się niepowodzeniem, ale... Czy nie lepsze byłoby po prostu zastrzelenie agenta, przyczepienie się do niego i eliminację pozostałych? Nie mam pojęcia. W każdym razie my malowniczo szybujemy na spadochronie, podczas gdy koleś spadł, to... To jest chyba domek, nie stodoła. Kiedy chyba ginęliśmy, to było... Dostawaliśmy komunikat, że uderzyliśmy w stodołę z jakąś tam przepaścią. A tak, okazujemy się godni bycia Szkotem. Gdyż potrafiliśmy wyskoczyć z spadającego samolotu i przeżyć. Okej, ranga szpiega. Moje kiepskie celowanie. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie można zyskać 2 dodatkowe przedmioty wywiadowcze. Jeden z rozmowy, to rozumiem, można przeoczyć. Ale ten samolot nie jest taki duży i nie wiem. One muszą być naprawdę sprytnie poukrywane. Chyba to sprawdzę kiedyś. Serio. Congratulations! Oh, thank you. You have failed again. Although the circumstances were certainly extraordinary in this case, don't expect much sympathy from command. Unity cannot afford failures, however No dobra, czyli wiadomo, czego się spodziewać. Kolejnego ochrzanu od naszych szefów. A raczej jednego z nich. I'm impressed, Agent Archer. I expected that promoting you to field operations would be disastrous, but I never imagined a catastrophe of these proportions. You've now managed to botch 2 high-profile, high-stakes missions. No, nie miałem wsparcia. Wszystko jedno. I oczywiście po raz kolejny musimy grzecznie odpowiadać Smithiemu. To jest bardzo irytujące. Z pierwszym podejściem, pamiętam, zawsze naciskałem te opcje, bo po prostu były dłuższe i bardziej ironiczne. Ale oczywiście. Starałem się jak mogłem. I did my best under the circumstances. Well, now that we've seen you at your best, I'm not sure we can afford to see you on an off day. Now, Mr. Jeszcze zobaczysz, jak spartolę misję, kiedy boli mi głowa. A few setbacks. Okay. Agent Archer, I must confess that I'm troubled by the results we've seen from you thus far. But I also realize that you've been thrust into some formidable situations. Thank you, sir. Don't thank me yet. It's quite probable that things will get worse before they get better. I don't see how that's Daruj, possible. Smithy. Did you get a look at your assailant? Aye, that I did. Okej, kim był ten Did koleś? you recognize him? Magnus. Sergeant Magnus Armstrong, born in Glasgow, Scotland, 1925.
frequently in trouble as a lad due to a penchant for fighting. By all accounts, he was a good-natured, likable young man. Never bullied anybody, only picked fights with boys that were game for a brawl. Got kicked out of several schools before his parents finally stuck him in a military academy. During the war, he served as a sapper in France and Germany, everything from mine removal to demolitions and sabotage. Earned himself quite a reputation for his reckless antics. The most popular legend had to do with a bridge he allegedly crippled with nothing but a shovel and a hand grenade. A German supply train did the rest. When it reached the weakened section of the bridge, the whole structure came crashing down. It's a shame this chap ended up on the wrong side of the law. To the best of our knowledge, he's never been involved in anything this big before. Most of his arrests since returning from the war have been related to public brawling. Any theories on why he didn't simply shoot you when he had the chance? I'll be sure to ask him when I bring him in. That's assuming you get the opportunity. She just might. We may have a lead. This morning, West German custom officials in Hamburg discovered several suspicious-looking chemical containers aboard a Finnish cargo freighter. Fortunately, these chaps decided to inform us rather than seizing the contraband outright, which gives us a chance to conduct a covert investigation. You believe this is the link to Dr. Schenker? It could well be. If so, given the specific chemicals found aboard the freighter, it's a fairly safe bet the kidnappers are not only aware of Dr. Schenker's research, but also determined to capitalize upon it. If our theories are correct, the kidnappers are in Hamburg or will be arriving shortly. A good spy could find them. Dziękuję, Smithy, nareszcie uznanie. Tak. A new partner? More like a supervisor. An American named Thomas Goodman. Perhaps you've heard of him. Aye, but I thought he was killed in Amsterdam. Really? He's a resourceful chap, though. He did a daring escape on a stolen bicycle with half the Dutch police force in hot pursuit, and KGB agents waiting in ambush around every corner. Smashing story. I'm sure he'll recount it if you ask him. At any rate, you're to rendezvous with him in Germany and see what the two of you can dig up. You'll take your orders directly from him during this mission. Thank God. Very good, sir. Thank you. Agent Archer? Yes, sir. What was it like? Bardzo grawitacyjnie. I promise to tell you about it sometime. To nigdy nie skakał ze spadochronem, serio. I tell you she's a liability. Perhaps, but I'm not convinced yet. What will it take to convince you? How many more catastrophes must we suffer through? Because keeping her on the active list will lead to further disasters. Of that, I'm certain. Yes, I can see that you are. Our purpose is to preserve freedom, to protect innocent lives, to combat evil wherever it manifests. We can't afford to tolerate anything that stands in the way of that goal. The girl may be spirited, but she's virtually incompetent. I admire your sense of duty, but I question your judgment. I can't say that at my prime I would have performed any better than she under the circumstances. You're assuming her reports are entirely genuine. Personally, I wouldn't be at all surprised to learn that she'd colored the facts. The bloody things read like adventure novels. So now you're indicting her credibility? Does that seem unreasonable? The girl was a thief, for goodness sakes. A little skepticism seems prudent. I'll take it under advisement. Look, it's not too late to pull her off the assignment. I've read the American's file. He's perfectly capable of handling an operation like this on his own. Probably so. But I have the strangest feeling a woman's touch is exactly what we need on this one. I can't argue with you when you're like this. No, you can't. I hope you realize you're letting yourself be ruled by intuition. Reason tends to make a far more reliable counselor. You might ruminate on that adage yourself. I jak dobrze wiedzieć, że cały czas jeden z szefów ufa nam i wierzy w nasze umiejętności. Hello, Santa. Czas na poznanie kolejnego bezużytecznego gadżetu. Dobra, dla kogoś może było użyteczne, ale nie dla mnie. Here's a perfume that'll really knock 'em out. Literally. It sprays a cloud of vapor that contains a potent sedative capable of knocking out a horse, let alone an adult human. Just be careful not to wander into the cloud yourself, or who knows where, or even if you'll wake up. Why don't you try it out on Leon here? He's been up for 32 hours straight working on a new prototype.
Okej, to jest perfuma usypiająca. Jej głównym problemem jest... Może jednym z dwóch głównych problemów jest to, że... Po pierwsze, ma dosyć dziwny zasięg i często może być on mylący. Często jest... Wydaje nam się, że jest dosyć krótki, a nagle okazuje się długi, czy... Wszystko jedno. W każdym razie zasięg jest ciężki do określenia. Po drugie... Spójrzcie sami. Po prostu spójrzcie sami. Perfuma, która zdoła powalić konia. Jak długo ona trwa? Na pewno kilka minut, prawda? Na pewno będzie spać godzinę. Uliczamy i już powstał. To jest genialna perfuma usypiająca. Dzięki Bogu Santa, że jesteś z nami. Serio. Nigdy nie lubiłem tej perfumy właśnie za to. Taki krótki czas usypiania nie tworzy z niej dobrego gadżetu. I częściej jest po prostu... Lepszym rozwiązaniem jest po prostu zabicie strażnika i pozbycie się jego ciała za pomocą tego usuwacza ciał, zamiast po prostu uśpienie go, gdyż uśpienie, jak widzicie, sprawia także, że postać jest zaalarmowana i to właściwie to tak, jakbyśmy po prostu przeszli obok niej albo rzucili monetę. To na chwilę ich wyłącza z rozgrywki. Pamiętam, chyba w jednej misji będziemy musieli jednak tego użyć i to będzie dosyć... Na czym pracował Leon? Nad płonącą walizką? Nie, to jest wyrzutnia rakiet schowana w walizce i wygląda całkiem nieźle. Ciekawe, czy kiedykolwiek ją jeszcze zobaczymy. Pewnie nie. To jest tylko głupi gaz, który będzie tylko prototyp. W każdym razie misja skończona. Jestem super szpiegiem, bo znalazłem 1 na 1. Spoko. Genialnie. Proceed to Hamburg, West Germany and rendezvous with Thomas Goodman, an operative from Unity's American branch. Goodman may have information concerning Dr. Schenker's whereabouts. The rendezvous will take place at Das Einsame Valkyrie, a popular beatnik nightclub in Hamburg. You will recognize Agent Goodman by his rugged good looks and the unlit cigarette he is holding in his left hand. Offer him a light. He will answer with, "Sorry, but I don't smoke." Once you have made contact, you will be under Agent Goodman's command. Follow his orders. Dobra. W następnej misji Hamburg i tajemniczy klub o nazwie Valkyria. Jakaś tam Valkyria. Do zobaczenia w następnej sesji Zagrajmy w NOLF, bo to było wystarczające jak dla mnie.